Witam Was, moi drodzy. Dziś kolejny filmik. Dzisiaj zajmiemy się czymś takim, co się nazywa ciche zapalenia w organizmie. Dokładnie. Co to są w ogóle ciche zapalenia? Ciche zapalenia bardzo często powstają gdzieś w organizmie i po prostu nie dają żadnych oznaków. Czyli nic nas nie boli, nic nas nie dolega, nic nas nie swędzi, nie ma żadnych plam, zaczerwienienia itd., itd. Czyli ogólnie wygląda to tak, jakby było wszystko ok, ale jednak nie jest ok. Bardzo często dopiero wychodzą w jakichś badaniach krwi, że nagle widzimy, że mamy tam jakieś podwyższone poziomy czegoś, przeważnie jest to CRP i tak dalej, i wtedy nagle zaczynamy się zastanawiać, niekiedy zaczynamy szukać. Niektórzy to po prostu olewają i z tym chodzą tak przez lata. Skąd się biorą takie ciche zapalenia? Bardzo często przyczyną numer jeden tutaj niestety jest, ale niewłaściwa dieta. Ponieważ bardzo często jemy to, co nam po prostu serwują w sklepach, nie patrząc zbytnio na składy i kupując wszystko, co się da. Pamiętajmy, że na przykład olej rzepakowy, który się znajduje w różnego rodzaju produktach, nie jest dla nas optymalny i bardzo często właśnie też powoduje różnego rodzaju zapalenia w organizmie. Kolejnym produktem to jest bardzo wysoko wszechobecny cukier, który jest wszędzie dodawany. Jak wiadomo już z wielu różnych badań, jak wynika, że cukier niestety, ale jest mocno prozapalny. I tutaj polecam patrzeć po prostu na tabelę węglowodany, która jest na każdym produkcie, ponieważ one przeważnie są bardziej czytelne niż cała reszta już tego składu. I kiedy masz na 100 gram 50 gram węglowodanów, nie patrz teraz pod spodem w tym cukry, tylko patrz na całość, bo one się kryją pod różnymi nazwami, mogą być nawet w formie fruktozy, która się przyczynia do stłuszczenia wątroby na przykład. To patrz sobie na całość i wiesz, że jak masz 50 gram w 100 gramach, to jest to połowa produktu cukier. Jakby on się nie nazywał, bo jest ukryty pod różnymi nazwami. Następnie mamy pieczywo, które jest robione ze zboża na podwyższonym glutenie, dzięki czemu ono się bardzo ładnie prezentuje, ładnie wyrasta, jest dalej świeże i miękkiutkie nawet po 3-4 dniach, gdzie normalny chleb, jak kiedyś piekliście, czy na zakwasie, czy takie jakie były kiedyś, to wiecie, 1-2 dni i on już się robił taki nie jak powinien być. Te pieczywo dzisiaj potrafi kilka dni być nawet świeże i wszechobecna ilość konserwantów, która niestety cały czas kosi naszą florę bakteryjną w jelitach. I dodatkowo mamy jeszcze ten drugi aspekt, to są różnego rodzaju stresy. Stres emocjonalny, psychiczny, nawet i fizyczny stres, który również może się wytworzyć, kiedy się na przykład przepracowujemy, to nasz organizm wchodzi w stres tak zwany też i fizyczny, lub robimy zbyt mocne treningi. To też jest tak zwany stres dla organizmu. To wszystko ładnie, pięknie przyczynia się do powstawania takich cichych zapaleń w organizmie. Mogą występować one w różnych miejscach w organizmie. Najczęściej występują po prostu w jelitach. Że tam po prostu już cały czas mamy ten stan taki zapalny, który cały czas gdzieś tam po cichutku sobie działa, nie daje żadnych objawów. Niekiedy występują polipy różnego rodzaju w jelitach. To też jest jak gdyby taki już stan zapalny, że coś tam po prostu zaczyna narastać sobie w tym jelicie i sobie to rośnie, rośnie. Bardzo często mamy stany zapalne ciche w zatokach, tutaj w głowie, i tu daje to objaw przeważnie taki, że przeważnie mamy lekko zapchany nos. A tak poza tym nic nam nie jest. Są momenty, że jest gorzej, jest lepiej, ale jest to również ciche zapalenie. Z innych cichych zapaleń bardzo często w zębach na przykład coś takiego też występuje, że mamy gdzieś na przykład jakiś martwy ząb, wokół niego jest cały czas stan zapalny, który bardzo często dopiero wychodzi po zrobieniu zdjęcia rentgenowskiego, czy skanu, teraz jak już też robią takiego. I wtedy nagle wychodzi, tutaj mamy zapalenie. Jednak bardzo często dochodzi do tego, że to jest długo nieodkrywane i chodzimy z tym przez lata w naszym organizmie i niestety, ale coś takiego, takie ciche zapalenie, które cały czas jest w organizmie po latach, niestety, ale zwiększa nam drastycznie ryzyko wystąpienia nowotworu. Kiedy je po prostu ignorujemy, ponieważ bardzo często my mamy taki dziwny mechanizm w sobie, że nie boli, nic z tego, to
Machnął ręką, poszedł dalej. Zrobię coś z tym dopiero jak będzie boleć. No i to jest właśnie ten wielki problem. Ponieważ po wielu latach później nagle przychodzi coś innego i wtedy jest problem. Gdyby to zacząć już na samym początku, kiedy to coś takiego było w organizmie i wyciszyć to, pozbyć się przyczyn tego, usunąć te przyczyny, to przeważnie to się samo wycofa. Ale kiedy nie usuwamy przyczyn i nie zmieniamy nic w swoim życiu, tylko dalej sobie tak robimy, jakbyśmy zawsze mogli robić, hulaj dusza, piekła nie ma, jak to się mówi, no to później mamy właśnie kwitek za takie postępowanie. Bardzo często występują ciche zapalenia przy boreliozy, gdzie na przykład te krętki boreli lubią się gdzieś chować tam w naszym organizmie. No i tak to już jest. Nasz organizm to jest złożony mechanizm. To nie działa tak prosto jak samochód, że no, wymienimy olej i jest wszystko ok, czy przeczyścimy sondę lambda i jest wszystko ok, check engine znika. No to tak po prostu to nie działa nasz organizm. Nasz organizm jest kompleksowym, o czym często powtarzam. I tutaj wiele czynników po prostu się na to wszystko składa, tak jak na przykład i za mało snu. Bo kiedy zarywamy kilka nocy pod rząd, to nie ma szans, żebyśmy ten sen mogli nadgonić. To już po prostu przepadło. I to niestety wszystko się na to przyczynia. Teraz jak tego przede wszystkim unikać? Na sam początek to bym oczywiście powiedział utrzymać odpowiedni poziom witaminy D3, żeby to było dla nas bardzo ważne, bo to jest jak akumulator u nas. Jak jest 100% naładowany, to jest super, a jak będzie 3% naładowane, no to lecimy na rezerwie. Także to jest tutaj bardzo proste. Kolejnym bardzo ważnym elementem jest cynk i selen. Tutaj również można poszukać sobie różnych produktów, w których będziemy to mieli. Przeliczyć to sobie można, na przykład tam orzechy, które były te brazylijskie, mają dużo selenu w sobie. Poszukać po prostu różnych produktów, kto co lubi, nie? Także to już do wyboru, do koloru, bo niektórzy mogą to pozyskać z tego, niektórzy pozyskają na przykład z mięsa, jedni z tego, to już każdy ma swoją grupę żywieniową, każdy wie co lubi, jak się odżywia. Tylko w chlebie no to raczej cynku nie znajdziecie, ani selenu, to tam bardzo małe szanse są na to, marne szanse, że tam cokolwiek w tym znajdziecie. Co jeszcze bardzo ważne? Tutaj z dawnych takich środków, które no, od setek lat, mógłbym powiedzieć, może nawet więcej, były już używane, to jest kadzidłowiec. I kadzidłowiec dawniej już był stosowany na przykład do oczyszczania domów. Paliło się to jako kadzidło, żeby fajnie okopcić dom z negatywnych energii, wygonić również wszystkie zarazki, które były w powietrzu, takie, których byśmy nie chcieli mieć w domu. To właśnie paliło się kadzidłowiec, żeby ładnie ten dym się po domu rozszedł. Dzisiaj mamy ten bonus, że kadzidłowiec jest również dostępny w formie różnych suplementów, czyli po prostu można sobie zasuplementować na przykład kadzidłowiec. Też jest taka opcja. I on również bardzo fajnie działa tutaj przeciwzapalnie i wycisza te wszystkie zapalenia, które nam występują po prostu w organizmie. Kolejnym takim produktem, który również bardzo fajnie działa, to jest wiadomo witamina C. Witamina C jest przeciwutleniaczem, czyli automatycznie gasi wszystkie zapalenia w naszym organizmie, czyli jak gdzieś się jakieś pali, to witamina C je bardzo ładnie gasi. Jednak kiedy my mamy w diecie za dużo cukru, no to niestety, pamiętacie, napisaliśmy wam taką fajną książkę Karniworę i tam dokładnie wytłumaczyłem mechanizm właśnie działania witaminy C. Ona się wchłania tą samą drogą co cukier. I kiedy my jemy dużo produktów z węglowodanami, chleb, pierogi, mąki, ciasteczka, czekoladki, nie wiadomo co jeszcze, to ta droga jest wiecznie zablokowana. I tam się bardzo małe ilości witaminy C przedostają do organizmu, a reszta ląduje po prostu w toalecie. Także choćbyście nie wiem ile kupowali, no to wtedy niestety, ale nie wchłaniacie za dużo tej witaminy C, bo macie zbyt dużo cukru po prostu w jedzeniu. I z witaminą C oczywiście tutaj mamy również coś takiego jak OPC, ekstrakt z pestek winogron. O tym też kiedyś wam robiłem bardzo szeroki film. Bardzo mocno to też polecam, bo ogólnie ma to zastosowanie przy 120 różnych dolegliwościach, na które to pomaga. I zwiększa to również przepływ nasz krwi, ponieważ krew staje się jak gdyby mniej gęsta, dzięki temu może dopływać do miejsc, w których na przykład jest jakieś zapalenie w organizmie. Ponieważ tam bardzo często jest lekko to nadpuchnięte wszystko i krążenie jest dużo gorsze w takim miejscu.
I dzięki temu OPC potrafią właśnie tę krew dostać się również z tymi wszystkimi składnikami do takiego miejsca, gdzie takie ciche zapalenie sobie żyje i ma się świetnie, to wtedy tam potrafią dopłynąć do tego miejsca też wszystkie różne inne substancje, które sobie dobierzemy, czy to na przykład ten kadzidłowiec, czy te witaminy, minerały. Cynk i selen na przykład też mają bardzo dużą rolę, jeżeli chodzi o układ odpornościowy w naszym organizmie. Też pomagają go stymulować, wyrównywać go. Także no, tutaj również to jest bardzo ważne. Na wodę musimy też uważać, jaką pijemy, żeby nie było dodatkowo w niej pestycydów, herbicydów, tego śmiesznego glifosatu, który też obecnie już jest praktycznie we wszystkich wodach, napojach i tak dalej. Tam coraz więcej badań napływa tego, takich niezależnych, że ludzie po prostu dają tam sobie coś do zbadania. No i wychodzi, że jest, tu, w tym jest, w tym jest, w tym jest, w tym jest, wszędzie jest. A teraz dopiero co niedawno czytałem bardzo fajny artykuł, gdzie też właśnie przyznali się do szkodliwości tego środka już tak oficjalnie. Zresztą tam w Ameryce wiele pozwów na to poleciało i wiele było wygranych z tych pozwów na tam ogromne kwoty. No i się okazuje, że no, powinien się ogólnie rozkładać w ziemi, ale się okazuje, że się jednak nie rozkłada w tej ziemi, że się kumuluje. Dodatkowo kumuluje się jeszcze w tkankach naszych. Także bardzo fajny taki artykuł sobie właśnie teraz niedawno przeczytałem. Przez oficjalny kanał mediowy poleciało, także no, widać, że coś się po prostu zmienia, że te informacje coraz bardziej wychodzą na zewnątrz, już nie są tak, wiecie, ukrywane pod tego, gdzie się ktoś je tam chowa, także już ich nie ma, tylko są ładnie wszystkie wyciągane teraz z tego wszystkiego i wychodzą pięknie na zewnątrz. Również, moi drodzy, gorzki melon bardzo ładnie gasi tutaj zapalenia w naszym organizmie, też można się tym zainteresować. Kurkuma codziennie dodawana gdzieś do potraw, tylko żeby była też i piperyna, czyli troszeczkę pieprzu, czy troszeczkę chili można sobie dodać. Też bardzo fajnie to tutaj pomaga właśnie gasić zapalenia w organizmie. My codziennie gdzieś tam sobie, głównie ja to sobie dodaję do różnych potraw, zawsze kurkuma jest, czy nawet do jakichś szejków, jak sobie robię z roślin, czy tego, to zawsze tam kurkumy do tego troszeczkę dodaję. Tylko taką dobrą kurkumę, żeby sobie kupić, nie taką najtańszą z tego sklepu, bo bardzo często może być tak, że ona będzie mieszana z mąką. Tego byśmy oczywiście nie chcieli, ale no, takie sytuacje zdarzają się patologiczne, że tak to powiem, nawet na rynku, że jest tam kombinowane przy tym wszystkim. Później mamy jeszcze oleje, oczywiście olej lniany, jednak tutaj uczulam na to, żebyśmy po prostu sami go sobie najlepiej tłoczyli, ponieważ on się bardzo szybko utlenia, on musi być cały czas w lodówce, nawet jeżeli go używamy, to tylko troszeczkę nalać i od razu musi do lodówki być. Nie może stać na początku lodówki, musi stać z tyłu w lodówce, ponieważ każdy podmuch ciepła, gorącego, spokoju już sprawia, że on się zaczyna utleniać. Dlatego no, olej lniany to mocno trzeba po prostu z nim uważać, żeby się po prostu no, nie utleniał, bo wtedy będzie gubić te omega-3, bo omega-3 jest tutaj bardzo ważne w tym wszystkim. To jest taka gaśnica na zapalenie. O tym sobie jeszcze kiedyś zrobimy jeszcze szerszy film, ponieważ to jest temat w sobie bardzo szeroki, żeby tam się w to bardziej zagłębić, bo to jest bardzo, bardzo ważny faktor tutaj w tym wszystkim. Później mamy jeszcze oczywiście oliwę z oliwek, też bardzo dobra, oczywiście taka zimno tłoczona, z dobrej jakiejś firmy, też oczywiście nie zawsze ta najtańsza, żeby pisało na niej Virgin, to jest bardzo ważne w tym wszystkim, żeby też nie była wytłoczona z wytłoczek, bo takie już też widziałem na rynku, to już nie jest to, co ma być. To widać od razu też i po cenie, bo za dobrą oliwę no, trzeba niestety troszeczkę więcej zapłacić. Również bardzo ładnym olejem, bardzo dobrym olejem jest Inca Sici. To jest niesamowity olej, robiony jest z owoców Sacha Inci. Pochodzi on właśnie od Inków. Ten olej ma ponad 5000 lat tradycji na rynku, tak ogólnie, na rynku, no, przez Inków był stosowany już 5000 lat temu. Jego owoce mają formę gwiazdki takie i z tego po prostu jest tłoczony olej. Jest to olej też jadalny, tutaj poleca się przeważnie gdzieś koło 1 łyżeczki dziennie takiego oleju. Co jest jego ciekawostką? Ciekawostką jest to, że zawiera aż ponad 50% omega-3 w sobie i jest, uwaga, stabilny. Czyli nie traci tego omega-3, nie jełczeje tak szybko
jak robi to na przykład olej lniany. To jest naprawdę bardzo, bardzo fajny, niesamowity olej, nazywany też bardzo często złotem Inków. I ten olej naprawdę robi dobrą robotę. Tutaj taka łyżeczka dziennie, gdzieś dodana do jakichś pokarmów. Bardzo ładnie uzupełni nam tutaj omega-3 w naszym organizmie, właśnie przez to, że jest stabilny ten olej. Dlatego warto się po prostu nim zainteresować. Bardzo fajny wpływ ma na naszą skórę, na nasze włosy, ponieważ bardzo ładnie odżywia to wszystko i też właśnie przez te omega-3 bardzo ładnie gasi tutaj zapalenia w naszym organizmie. Też trzeba pamiętać, żebyśmy nie stosowali jakichś kosmetyków na naszą skórę, bo no wiecie, nasza skóra też wchłania to wszystko i kiedy niektórzy mają coś takiego, że mówią, no my się bardzo dobrze odżywiamy, ale wieczorem przeważnie panie wysmarują się całe jakimś kremikiem, który no bardzo często zawiera różne ilości substancji toksycznych w sobie, które się przez skórę wchłaniają. I to samo tyczy się również wody, bo wiecie, z wodą no to mamy różną wodę. Mamy wodę, którą możemy umyć samochód, mamy wodę, którą możemy się my umyć, chociaż to też ma kontakt ze skórą, trzeba o tym pamiętać, a mamy też oczywiście wodę, która jest do picia. I to nie jest cały czas jedna i ta sama woda. Na tej ostatniej, czyli tą do picia, trzeba by się mocno skoncentrować, żeby po prostu no, mieć jakiś dobry system filtracyjny w domu, żeby to po prostu miało ręce i nogi. O dobrym filtrze też Wam już filmy robiłem, także nie będziemy już tutaj tego filmu teraz przedłużać. Następnie co? Mamy jeszcze wodór, na przykład woda wodorowa. Bardzo fajne, też również mocno gasi zapalenia w naszym organizmie. Zrobić sobie wodę wodorową, tylko pamiętajcie, że jak ją zrobicie, to trzeba od razu wypić, bo ten wodór się ulatnia. Do tego służą generatory wodoru, kiedyś też taki Wam polecałem, generator wodoru. Do tego można zrobić też w jonizatorze wody, tam też się wytwarza wodór i też można bardzo szybko to sobie wtedy wypić. Macie jeszcze wodę zjonizowaną dodatkowo, która też pomaga na różnego rodzaju takie ciche zapalenia, tego typu rzeczy, żeby to zgasić. Jest przeważnie jeszcze alkaiczna, czyli odkwasza nasz organizm, który z reguły jest za bardzo zakwaszony przez to całe pożywienie, przez stres i tak dalej, więc od razu mamy tutaj kilka korzyści pod jednym dachem, można by to tak powiedzieć. Oczywiście mamy jeszcze koenzym Q10, który też również bardzo ładnie tutaj pomaga wyciszać zapalenia, ponieważ też jest mocnym składnikiem takim jakby przeciwzapalnym. Melatonina również bardzo ładnie gasi zapalenia. Choć pomimo, że mówi się, że jest to hormon snu, tak do końca to nie jest. Melatonina jest hormonem młodości, a nasz organizm przez złe światło w domu na przykład traci już to tutaj, to wszystko, te właściwości wytwarzania tego i później mamy problemy z tym wszystkim, a i też z wiekiem niestety spada poziom melatoniny, którą jesteśmy w stanie wyprodukować, więc to też stwarza nam tutaj różnego rodzaju problemy. Z ziół tutaj również można sobie robić ziołowe herbatki. Tutaj bardzo gorąco bym polecał herbatę rumiankową. Rumianek tak zwane paneceum, czyli kiedyś używany, że praktycznie na wszystko, kiedy coś tylko gdzieś było, to od razu dawało się rumianek, bo jest to rośliną ogólnie bardzo szeroką, ma ogromnie szerokie zastosowanie. Jest to tak zwana roślina numer 1, która w każdym domu powinna być, rumianek. Standardowo stosowany przez nasze babcie, na pewno pamiętacie, które zawsze rumianek miały, gdzieś coś było, zawsze herbata z rumianku leciała na pierwszy ogień. Później mamy oczywiście nagietek, też bardzo fajna roślina, kwiatek taki pomarańczowy, bardzo fajnie też pomaga na różnego rodzaju zapalenia. Habr bławatek na przykład też jest bardzo fajną taką rośliną, która też bardzo fajnie pomaga gasić zapalenia. Także takich roślin jest tutaj też dużo więcej, których byśmy mogli użyć sobie, żeby pomóc sobie w wygaszeniu takich cichych zapaleń. Pozostaje nam jeszcze ostatnia kwestia elektrosmogu, ponieważ wiele ludzi no, cały czas pomija ten fakt, machają ręką, a to tam no jest tam, bo coś tam promieniuje. Jednak pamiętajcie, że czy to żyły wodne, które nasi przodkowie unikali tego, żeby po prostu nie stawiać domów na tym, to wszystko da się zmierzyć. To są parametry mierzalne. Można to bez problemu wszystko sobie pomierzyć, że jest tam po prostu coś, żyła wodna. Czy ci telefon promieniuje? No to akurat z telefonem mniejszy problem, bo bierzesz miernik i widzisz od razu na tej skali, co jest grane. Bierzesz laptopa na przykład, podkładasz miernik i widzisz, co jest grane, co się tutaj dzieje. I również
to promieniowanie cały czas stwarza stres w naszym organizmie, którego no my nie czujemy tak na sobie, ale to cały czas działa na naszym poziomie komórkowym i niestety, ale stwarza nam tutaj problemy w naszym organizmie. Ale o tym akurat to już wiele razy Wam polecaliśmy, czy to absorbery, czy na przykład kubity teraz królewskie, które też są bardzo fajne na to. To pomaga nam tutaj, żebyśmy tą naszą energię bardzo ładnie utrzymywali w jednym poziomie, żeby ona nie była zakłócana przez różnego rodzaju urządzenia i żeby to wszystko było po prostu na jednym poziomie. Także to by było na tyle, co chciałem Wam dzisiaj przedstawić. Pamiętajcie o konkursie, który cały czas trwa. Tutaj jeszcze link do sklepu z konkursem znajdziecie w opisie tego filmu. Tam wszystkie produkty, które tam są, biorą udział właśnie w tym konkursie i tam sobie wpisać wtedy w uwagach do zamówienia konkurs z szamanem, żebyście mogli wziąć udział w takim konkursie, a później nam koniecznie do 24 grudnia, to już niedużo czasu zostało, zostawić jakiś komentarz, tutaj jakąś fajną historię na temat produktu, który zakupiliście, a my będziemy później wybierać kogoś, kto otrzyma bon na 15 000 złotych do tego sklepu. Także ja Wam życzę wszystkim miłego dzionka, tyle na dziś, trzymajcie się, hej!